Cześć, dzień dobry. Witam Was spod wiatraka w Rottingdean, który fotografowałem już w odcinku, w którym testowałem Ektachrome 100. A wybrałem ten wiatrak jako punkt startowy mojej dzisiejszej mini wyprawy do, jak ja to nazywam, Pasa Nudy. Pas Nudy to jest kilka miasteczek, które ciągną się wzdłuż wybrzeża na wschód od Brighton i ilekroć przejeżdżam przez nie, myślę sobie, że są to najmniej wizualnie atrakcyjne miasteczka, jakie tylko znam tutaj w okolicy. Ale kiedy podzieliłem się tym wrażeniem ze znajomym fotografem, on gorąco się oburzył na te słowa i powiedział, że jest to nieprawda i że on za każdym razem, jak tylko wybiera się na spacer do któregokolwiek z tych miasteczek, to zawsze wraca z kilkoma dobrymi zdjęciami, ponieważ można znaleźć tutaj mnóstwo ukrytych perełek. Postanowiłem podjąć wyzwanie nudnego miasteczka i spędzić dzisiejszy dzień właśnie szwendając się po tych miastach, szukając tematów do zdjęć. Czy uda mi się znaleźć 36 interesujących tematów do zdjęć? Nie wiem, ale nie ma to większego znaczenia, bo dzisiaj fotografuję na aparacie Leica. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, 'cause she got a bad. I tak specjalna okazja zasługuje na wyjątkowy film. A jako że tematem dzisiejszego odcinka są towary luksusowe, to mam ze sobą Fuji Pro 400H. Ostatnia rolka, jaką znalazłem w tutejszym sklepie. No i dobra, i teraz jak to się ładuje? Jest instrukcja. Jedna kwestia wymaga wyjaśnienia. Tak jak wspomniałem na początku, miasteczka, po których dzisiaj wędruję, znajdują się na wybrzeżu. I pewnie część z Was pomyśli sobie, że czemu ja jeszcze marudzę, skoro mam do dyspozycji morze, a mówię, że miasteczka są nieciekawe i nie ma w nich co fotografować. Otóż po 3 latach mieszkania nad morzem już wiem, że morze w kwestii fotografowania to tak naprawdę jest niebieski bądź szarobury prostokąt w kadrze. I jeśli chodzi o kompozycję, to mamy do dyspozycji nad nim jeszcze biały bądź wypełniony chmurami prostokąt nieba. I tak naprawdę możemy sobie tylko je przesuwać w kadrze. Albo zrobić kompozycję, w której jest
mniej nieba i więcej morza, albo taką, gdzie jest mniej morza i więcej nieba, albo jeśli jesteśmy szaleni, zrobić idealnie symetryczną kompozycję, gdzie jest tyle samo morza, co tyle samo nieba. I dopóki na horyzoncie nie pojawi się jakaś łódka, to tak naprawdę to jest wszystko, co możemy zrobić w kwestii fotografowania morza. Tutaj muszę się przyznać, że troszkę oszukuję, bo to miejsce, które jest między Peacehaven a New Haven, do którego jadę teraz, już znam. Pokazał mi je znajomy fotograf Ian Howard i byłem tu już z nim kiedyś. Stwierdziłem, że zrobię też ja zdjęcie temu miejscu, bo to jest bardzo ciekawy obiekt. Wybaczcie kiepską jakość obrazu w części filmu, ale bardzo niemądrze nie zabrałem zapasowych baterii do głównego aparatu i muszę ratować się komórką. A to nowe, chyba ktoś porzucił przyczepę i przed chwilą widziałem, jak ktoś wyciąga z niej materacę. Mierzę trochę na oko. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie dobrze. Po tych
paru godzinach spędzonych już z Leiką M4P mam kilka wstępnych wniosków. Po pierwsze, od razu czuć, że to jest solidnie wykonany aparat. Leica jest ciężka, czuć, że jest wykonana z metalu. Bardzo przyjemnie się jej używa. Wszystko jest dopasowane, chodzi z przyjemnym oporem i ogólnie używanie tego aparatu to jest czysta przyjemność. Po prostu na pewno chce się na nim robić zdjęcia. Bardzo podoba mi się ostrzenie dalmierzem. Na pewno wymaga trochę wprawy, żeby od razu wiedzieć, czy kręcić w lewo, czy w prawo ostrością. To znaczy, czy przesuwać okienko w lewo, czy w prawo. Natomiast nawet już na takim początkowym poziomie, jak ja jestem, to sprawia ogromną przyjemność i przede wszystkim czuć, że jest się w stanie ustawić tę ostrość bardzo precyzyjnie. Podoba mi się to, że w wizjerze wbudowane są linie pomocnicze do różnych ogniskowych obiektywów. Ja tutaj mam 35 Summicron M35 f2, tak? Bo po prostu ten obiektyw pożyczyłem w zestawie z Leiką. To nie jest moja Leica. Możemy zmieniać te linie pomocnicze w zależności od tego, jaki jest zamontowany tutaj obiektyw za pomocą tej wajchy. Ona ma 3 pozycje i linie pomocnicze są parami, więc mamy do kupy 6 różnych tych właśnie linii pomocniczych. Pierwsza para to jest, widzimy w wizjerze, jednocześnie linie dla 35 i 135. Na drugiej pozycji widzimy linie pomocnicze do 50-75 i na trzeciej do 28 i 90 mm. Mam tu 35, więc ta wajcha zawsze jest jakby domyślnie w pozycji na 35. Wydaje mi się, że gdybym miał obiektyw z tego drugiego bądź trzeciego zestawu, na przykład 50 albo 90, to byłoby to może trochę niewygodne, bo musiałbym za każdym razem ustawić sobie te linie pomocnicze od nowa, bo ta wajcha nie zostaje tam, tylko zawsze wraca do pozycji startowej. Natomiast prawdopodobnie jest to coś, do czego można się przyzwyczaić. Czy jest to cudowny aparat, który zrobi wspaniałe zdjęcia za nas? Oczywiście, że nie. To jest po prostu bardzo porządnie wykonany aparat, luksusowy, taki, który wygląda też dobrze. Natomiast równie dobre zdjęcia można zrobić jakimkolwiek innym aparatem. No, ale na filmie zostało jeszcze parę klatek. Słońce już powoli zachodzi, ale może jeszcze uda mi się coś zrobić w ostatniej miejscowości na trasie. Jedźmy. Mimo że ten model Leicy bywa odsądzany od czci i wiary jako produkowany w Kanadzie zamiast w Niemczech, używało mi się go bardzo przyjemnie. O filmie Fujifilm 400H powiedziałbym, że ma spodziewane cechy filmu Fuji, czyli purpurowe cienie i zielenie, które dość mocno skręcają w niebieski. Ja wolę cieplejsze odcienie Kodaka, ale nie mniej szkoda, że Fuji 400 nie jest już produkowany i mamy coraz mniejszy wybór filmów.